Léon Dimanche-Cabet. C'est un expressionniste et un créateur. Il a une liberté et en même temps animalité, pure. Il fait des performances qui sont aussi visuelles, sensuelles, très grande violence. La première impression, c'est la joie. C'est la joie absolue, enfantine, de se débattre dans la couleur, dans la pâte dentifrice, dans la sauce tomate, dans tout ce qui est interdit très vite aux enfants d'ailleurs. Va pas patauger, va pas mettre les doigts là, va pas te salir, va pas... Là, c'est tout jusqu'au bout, jusqu'au corps, jusqu'au... C'est une grande liberté comme ça, je le trouve... Leon w ogóle dla mnie jest jakby poza czasem i Leon wyprzedzał czas tutaj, będąc u nas w tej naszej wsi rybackiej Sopot o kilkaset lat do przodu przed wszystkimi. Dlatego niektórzy może by nie kumali, czy wiesz jak to jest. Il montre une liberté aux autres et il montre que c'est possible. Et il montre qu'il y a des êtres humains, peut-être qu'il y en a peu comme Léon, qui sont vraiment libres et qui ouvrent toutes les barrières. Nous y vont. And the Lola, this moment will not thank me. You know what I mean? It's an amazing show! Oh, really? Yes! Thank Great. you. Zaczynam kręcić. Léon! Léon, Yeah. c'était fabuleux, chérie. Oh, really? Oui, Thank Great you. showman! c'était super. Franchement, j'étais il No, m'a this attrapé. is so real. I am. But it's okay. It was good, really good. Je m'attendais pas à ça, c'était très beau. Najbardziej chyba lubię po prostu ciągle wynajdować nową formę w sobie i coś, czego jeszcze do tej pory nie było. Chodzi o pewnego rodzaju zestawienie, złączenie pewnych rzeczy, których nikt nie robi do tej pory, ponieważ tylko to jest indywidualizm, a każdego artysty polega na tym. I jeżeli ty jesteś uczciwy wobec siebie samego i słuchasz siebie, wewnętrznego swojego głosu, to wtedy zaczyna ci się udawać łączyć takie rzeczy, takie elementy, które do tej pory nie były łączone, ponieważ nawet nie przychodziło nikomu do głowy, że to jest możliwe złączenie czegoś takiego. I w ten sposób kreuje się zupełnie nowy język. Księżniczki siedzą jak anioł dzieże i przędą jedwabne i te czki kręć się ciono. Widź się tobie widź, kto pamięta lepiej, czyja dłuższa nić. Plastyka, dynamika. No już. Zastanawiam się co do tyłu. Już się boję. Performance start! Ladies and gentlemen, performance start here. Przygotowując się, robię jakiegoś pewnego rodzaju libretto, to znaczy ustawienie sytuacji scenicznych.
W zależności od tego, jakich używam rekwizytów, jakiej muzyki, muszę przygotować sobie plany. Nie przygotowuję się do performance tak jakby psychologicznie budując postać i rolę konkretną, próbując w trakcie prób, tylko kreuję to w głowie i potem ustawiam sytuacje sceniczne. Tak dążę do tego, żeby to performance był też życiem normalnym. Czyli żeby to nie było wykreowane przeze mnie ruch i takie zachowanie, tylko żeby to zachowanie było w miarę możliwości normalne. Oczywiście ono nie jest normalne, tak jak chodzenie do sklepu po zakupy czy mycie twarzy, aczkolwiek w intencji staram się do czegoś takiego zdążać. Żeby miało taką rangę, to kantor mówił, realność najniższej rangi. To było oczywiście w trakcie mojej pracy przez lata, ewoluowało gdzieś. Ja tego nie rozumiałem do końca, ale zawsze miałem duże zaufanie do swojej intuicji i robiłem po prostu dalej swoje akcje. I w międzyczasie zrozumiałem, że moje performance są jak gdyby na tyle otwarte, że każda osoba, dzieląc się wrażeniami po performance, po akcji, definiuje sama siebie, że opowiada o swoich odczuciach dotyczących bezpośrednio tego, co wydarza się w życiu tej osoby. Tutaj nie ma czegoś takiego jak taki rodzaj literackiej interpretacji dzieła, że ja chcę coś przekazać i ty jako widz musisz to odczytać zgodnie z moim przesłaniem, tylko to przesłanie jest bardzo otwarte i swobodny przekaz. Powoduje to komunikację między mną a osobami, które doświadczają tego wspólnie ze mną, po tej drugiej stronie, powiedzmy. Poznałam Leona w 2003 roku i po jakimś czasie zaproponował mi współpracę. W pierwszych latach to były takie spektakle, które Leon reżyserował, był jakby choreografem, był osobą, która wymyślała cały koncept, ideę, ja byłam wykonawcą. Później już po latach znajomości, znania się i wspólnej pracy, ten model się trochę zmienił. Zaczęliśmy pracować zupełnie partnersko. Pierwszy spektakl, który zrobiliśmy razem, o kobiecie, która rodzi dziecko i to dziecko to jest małpka. Jak wcielałam się tam w postać szalonej pielęgniarki. W trakcie całej pracy po prostu czułam się jak odurzona, pozytywnie odurzona. Byłam zachwycona właśnie stylem pracy Leona i tym co proponuje i jaki kreuje świat. I muszę powiedzieć, że to spotkanie z Leonem to był dla mnie też przełom, jeżeli chodzi o moją postawę artystyczną, o moje myślenie o sztuce, o teatrze, o tańcu, czy w ogóle o performance'ie. Kiedyś jeszcze się bardzo bałem, że jak to jest przy każdym zbliżającym się dniu do występu, tak coraz większe napięcie miałem. A teraz jestem spokojny, mam pełne zaufanie do siebie, wiem, że to się jakoś wydarzy w pewnym momencie. Że to się zacznie kumulować i wtedy ja zacznę łączyć różne ze sobą swobodnie pojawiające się sytuacje, które chciałbym w jakiś sposób pokazać albo transformować w trakcie mojej akcji. I do ostatniego momentu powstaje ta kompozycja,
co, jak, kiedy, jak użyć, w którym momencie. I z tego jest też o tyle fajna zabawa to, że powstają takie nieprzewidywalne połączenia i konsekwencje poprzednich działań. To jest bardzo ciekawe, że na przykład coś robię, a potem to się jakoś składa, że do tego wracam pod koniec performance. I to wtedy buduje jakąś taką niewidoczną, właściwie nieistniejącą więź logiczną, co też trochę to jest taki rodzaj manipulacji z mojej strony, wprowadzając widza w ten taki stan zaczarowania, że widz sobie zdaje sprawę, być może, że tak miało być to wyglądać skomponowane specjalnie, ale to wyniknęło w trakcie swobodnego procesu twórczego. Fajno, że jesteś. Dużo mi to dało dzisiaj, naprawdę. Bo taki wychodziłem z domu i taki byłem niezadowolony, że nie mam za dużo farby i tego. A teraz jak jestem w twoich rękach, to jestem mega easy. Nie pamiętam, gdzie się spotkałam z Leonem, ale no dosyć dawno temu. Wszelkie działania Leona wydają się takie bardzo wywołujące wiele uczuć, wiele emocji, perwersja jakby gdzieś tam i ta taka troszkę zamiłowanie do takiego, do czegoś takiego, co jest niezwyczajne, co jest trochę takie frikowskie. Trochę nas też, wydaje mi się, że łączy. Ta strona wizualna jego wypowiedzi artystycznej jest poruszająca i taka bogata, bo on robi jakieś takie formy ze swojego ciała, z kostiumu, i kolor, i jakieś takie materie dziwne, fajne, takie jakieś włosy. Faktycznie robi to tak bardzo ekspresyjnie, ale też czasem bardzo tak delikatnie. To jest tak, jak niektórzy mają olbrzymią skalę głosu, tak Leon ma tą olbrzymią skalę własnej wrażliwości i potrafi być i niezwykle delikatny i bardzo subtelny, ale też potrafi mieć tą też bardzo mocną agresję. Miesza się u niego ta duża moc z taką czułością i delikatnością. Bardzo to w nim cenię i bardzo podziwiam. Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz jest jedną z podstawowych figur Sfinksa. Chciałem przy tej okazji bardzo mocno podziękować
Ali i Robertowi, że jako artysta mam szansę wyrażać się w miejscu, w którym czuję się jak w domu i w którym sytuacje, realizacje, performance czy wystawy takie jak dzisiaj mogą się odbywać. Dziękuję za otwartość umysłu właścicielom klubu. Klub Sfinks powstał 25 lat temu, jednocześnie z Fundacją Sfinks, czyli to jest Sopockie Forum Integracji Nauki, Kultury i Sztuki. Tutaj odbywały się przeróżne eventy, party, spektakle teatralne. I to jest miejsce, w którym ja jako artysta miałem szansę kształtować swój język wypowiedzi artystycznej, swój performance. Moje kreacje nie miały tu żadnego uwarunkowania zewnętrznego i mogłem zupełnie swobodnie, w pełni, bez ograniczeń rozwijać swoją drogę twórczą przez wiele, wiele lat. Ponieważ Robert Florczak, szef klubu, dawał zawsze mi wolną rękę i mogłem robić nieskrępowanie to, co chciałem. To pozwoliło mi zachować taki język jedyny w swoim rodzaju, który jakby jest mocno uwarunkowany tą przestrzenią tego miejsca. To jest coś takiego jak taka enklawa, bo do tej pory pozostaje to miejsce jako jedno z niewielu miejsc, w którym jednak miała możliwość rozwoju alternatywna sztuka. Tutaj wszystko się może zdarzyć. Musimy sobie też uzmysłowić, że to, czym był Sfinks, to był takim zlepkiem właśnie różnych form ekspresji, przekazu, artystycznej kreacji. I Leon wprowadził taką bardzo mocną kreatywność właśnie ekspresyjną, która nie we wszystkich klubach była często spotykana, czy wręcz w ogóle spotykana. Tam zawsze miejsce miała taka mocna ekspresja, którą eksponował Leon. Zresztą tam bodajże była premiera jego spektaklu Narodowa Drag Queen, wyśmienitego. Narodowa Drag Queen. Super. Bożenka Elterman. Nie ma wstydu, szczerze mówiąc. To w sumie to pierwsze przedstawienie takie większe, które zrobiłem samodzielnie po odejściu z Teatru Ekspresji pod koniec 90. lat. Później fragmenty tego spektaklu pokazywaliśmy w Rio de Janeiro, na Arcos de Lapa, na tym festiwalu Polonia Carioca i też w Szanghaju na Expo w 2010 roku. Ten moment taki tam picia wódki, zakąszania i te trzy postaci takie gdzieś łamiące ten konwenans właśnie tego polskiego rytualnego patriotyzmu, w którym role i płeć jest definitywnie uzgodniona raz na zawsze. A tu była ta piękna przewrotność, że można w polskości odnaleźć właśnie też taką transgeneryczną tożsamość.
To był fantastyczny spektakl. Das ist the right color. Kostium jest ważny, kostium kreuje pewną rzeczywistość, ale to jest tak, że ja nie wymyślam kostiumu, tylko używam tego kostiumu. Teraz w kostium do filmu Joanny Zastróżnej Las zaprojektował dla mnie mój przyjaciel Manfred Thierry Mugler. Myśmy na początku planowali kręcić w Moskwie i pomagał nam rosyjski, moskiewski astrolog. Leon był w kostiumie Thierry'ego Muglera. Leonowi powiedziałam tylko, żeby Thierry zaprojektował suknię ślubną dla Leona. Ale żeby to miało taki charakter diwy operowej. Ruchome schody w Kijowie. Nakręciliśmy to ujęcie na stacji teatralnej. Właśnie, żeby się zgadzało, bo też napis teatralna właściwie to jest po rusku. Tymi schodami jedzie się 5 minut, mają 80 metrów. Nous avons synthétisé tous les deux son personnage pour ce film, dans cette scène qui était tournée dans le sublime métro de Kiev et qui est socialiste et très beau mais très rigide. Donc j'ai fait un costume pour Léon, à la façon de Léon, donc en récupération. 2 godziny zajmuje założenie kostiumu Leona i pomalowanie Leona. 2 godziny, 2 osoby. Lui, il a rajouté des stickers en plastique pour fermer les paquets qu'on a bombés en couleur et on a fait une robe haute couture, un costume haute couture. Le résultat est vraiment très fort, très très beau et comme quoi la récupération couture avec Léon, c'est possible.
Moją miłością jest miasto Berlin. Bezgraniczną i do śmierci. First moment I saw his work, I immediately was obsessed with him because he came out in this full suit. It was covered in plastic, and he had such a headpiece. It was almost like shaped like a Ku Klux Klan headpiece, and he was dragging himself so heavy. Il a inclus le public dans son show, en tournant autour du public, en magasinant quelque part le public. Pour moi, c'est au-delà de la politique, ce qu'il fait. Ça touche vraiment à tous les humains, ça touche à ce que nous sommes, ça touche nos besoins de se donner du mal, de se battre tous les jours pour une meilleure liberté avec soi-même et avec les autres. And then he was transforming into some different sexualities, not in this like characteristic of male or female. So he took you through this journey of this like heaviness into like this freedom. I guess that's what I feel when I see Leon's work as freedom. Sometimes when you see it for the first time, it's a little stressful, because he starts cutting everything and he uses the blades, so it gets your body like uptight and you're like, oh my God, he's going to cut himself? Is he not going to cut himself? And then it moves into exterior experience of very intensive art, which you don't see every day, you don't see anymore, because art today is like a very clean thing. And with Leon, he takes you like through a lot of emotions. Il utilise le visuel, il utilise la chorégraphie, il utilise la gymnastique, il utilise l'expression du corps. C'est un capteur d'amour et un capteur d'énergie parce qu'il n'est plus lui-même. Il est à la fois entièrement lui-même et à la fois tout le monde. Léon aime bien aussi bouleverser les gens, les embarquer, les choquer, les faire réagir. Donc il y a tous ces préliminaires où il coupe, où il se déchire, où il s'ensanglante, où il se colle, où il devient un animal, où il devient un reptile, où il devient même une chose indescriptible. Ça touche le primitif, ça touche le sublime, ça touche l'essentiel, et ça touche l'âme aussi bien que l'animal.
Tato! Tak, Chodź na chwilę. już. Siadaj sobie tutaj. Tak. Gadamy. Pogadamy sobie. Coś, nie coś, tak, pasuje? Tak, pasuje, pewnie. Tutaj Super. o. Miałem dziwny sen dzisiaj. Byłem w lesie. Moje ciało było złote. Czuję wiatr. Białe włosy, długie włosy. Świta. Nad brzegiem jeziora, dosłownie 2 metry od wody, znajduję nożyczki. Nie widzę nikogo naokoło. Tak jakby z drugiej strony czuję, że ktoś zostawił specjalnie dla mnie te nożyczki. W kontekście tych długich blond, białych włosów. Odwracam się. Przede mną tafla jeziora. Spokojne, smutne, ciche. Ból w stopach. Gazeta Morska Kulturalna o rezygnacji z pracy w Teatrze Ekspresji. Wchodzę do jeziora. Tu może o. To z przedstawienia Idole Perwersji Teatru Ekspresji. Do dzieciństwa się tak, to się zajmował się śpiewem, artystą jakimś chciał być. Przenikający do moich płynek dopływa zimny odwrót powietrza, a na plecach czuję przyjemne włókna włosów. Kiedy my się widzieliśmy ostatnio? A chyba z 2-3 tygodnie chyba, jak ty gdzieś jechałeś do Sopot czy gdzieś. Tak ty zaleciałaś i... No i to. Tak. Zaczynam odcinać włosy. Nożyczki nie są zbyt ostre, więc to wygląda dosyć nieporadnie. Nie mogę sobie z tym poradzić. Walczę z materią, a z drugiej strony mam takie w środku wewnętrzne przeczucie, jakby to miało być płynne, łagodne, takie estetyczne, kiczowate w sumie trochę. Całe wersji z Krzysiem Balińskim, Andrzej Chorab i Krzysiu Jurkowski. O! Tutaj zdjęcie niemalże Axel z Guns N' Roses z czasów Teatru Ekspresji na Śląsku. To też. Wow! To masz
Wojtkiem Misiurą. To było w Sfinksie, bal na gruzach. Początki perwersji. Tu nie wiem w jakim to już. W Spatifie. W Pacyfie. Na stole. Żenia. Pamiętasz, że nie? Koleżanka moja ze studiów. Aha. Później do Gdyni no, prowadziłeś? Tak, gdzie no mieszkam. Gdyni. Słońce jest coraz wyżej. Nie ma mnie. Syn to jest syn. No, po całym świecie się, Walensa się po świecie. Zawsze gdzieś coś wynajdzie, robi sztukę jakąś. Nie ma mnie. Nie ma mnie. Wesołych świąt! Jeszcze raz. Merry Christmas. Merry Christmas. Not again together. Wesołych świąt! Okay, yeah. Yeah, cool. No, here. You must up. So this will be coming here. Oh. Yeah. Okay, look at him. 1, 2, 3. Happy birthday. Mugler forever.